Jeżeli nie patrzymy na swój system jako części, to stwarza wiele problemów, bo co wtedy, jeżeli mamy konflikt wewnętrzny, albo jeżeli to jest mały konflikt na zasadzie, czy jechać na wakacje nad morze, czy w góry, to spoko, ale jeżeli to jest rzeczywiście jakieś dwie siły, dwa głosy, które znacząco na poziomie jakichś wartości chcą mieć w inne strony, to potrafi być druzgocące dla człowieka, który czuje, że potrzebuje mieć jakąś taką stałą bazę, a okazuje się, że to jest wszystko w porządku, że one się nie wykluczają, że ta wielość ma sens po prostu, że to jest funkcyjne co najlepsze, że nie ma złych części. To jest też rewolucyjne, nie? Że nie ma złych części i tutaj może się coś aktywować w ludziach, jakiś bunt, że ej, jak to, a co z moją częścią, przez którą piję na przykład, nie? Mhm. I jestem alkoholikiem. No to jest mocne rzeczywiście i to założenie, jakby je rozwinąć, że nie ma złych części, ale ich strategie mogą być po prostu nieaktualne, nie? Że ta intencja, która jest za częścią, ona zawsze będzie dobra. Zawsze. To też jest rewolucyjne. Wow. Mhm. Że jak idziesz do tej zmiany z świadomością tego, że najpierw zaczynam od tego, że widzę cię, dziękuję, doceniam to, co dla mnie robisz, to już ta część się troszkę rozluźnia, nie? Że jeżeli idziemy nawet z takim, no dobra, dobra, no to coś tutaj zmieńmy, przeprogramujmy, wiesz, nie ta wibracja, jakieś takie mamy koncepcje, no to te części mogą się albo jakoś tam zajeżyć, albo mogą też po prostu udawać, nie? Że się zmieniają, a potem wrócić w swoje tory. To też jest rewolucyjne. To taka docenienie tego systemu, zainteresowanie, ciekawość. O, to jest słowo klucz. Ciekawość wobec tego, co się wydarzy. Nie? Istotne tematy o mocy wewnętrznego dialogu. Cześć Kamil, Cześć, Atimaja. Super imię. bardzo mi miło, Mm. że przyjąłeś zaproszenie do rozmowy i w ogóle chciałam tak na początek Cię Mm. zapytać w ogóle o Twoją drogę, jak to się zaczęło, skąd się wziąłeś? Dobre pytanie. Mam takie wielkie szczęście, że mam starszego brata, który był wielką inspiracją na mojej drodze i takim pierwszym nauczycielem. On mnie zapraszał, gdy byłem młody, na takie różne swoje warsztaty i tam się właściwie to w dużej mierze zaczęło. Nawet on, pamiętam, dał mi, gdy byłem w gimnazjum, broszurkę taką liceum w Portland w Ameryce i powiedział, ty młody, może byś się przeprowadził do Ameryki i studiował pracę z procesem. I w ogóle, co ty mówisz? Totalnie to było niemożliwe, to było przerażające. W ogóle to wyparłem, gdzieś schowałem tą broszurkę, ale koniec końców studiuję tą pracę z procesem tylko w Polsce, nie? Także on jest nieocenionym, naprawdę dla mnie człowiekiem, który bardzo, bardzo dużo mi pomógł na tej drodze, więc w dużej mierze stąd, ale, ale chyba też tak naturalnie zawsze miałem zainteresowanie ludźmi, jakąś taką otwartość do eksplorowania czy eksperymentowania. Nie zawsze to kończyło się dla mnie dobrze, czy to jakieś, wiesz, substancje, czy jakieś dziwne historie, ale jakąś taką ciekawość zawsze miałem w sobie i chciałem być pomocny. I tak jakoś wychodziło, że znajdowałem się w takich sytuacjach, że nie wiem, gdzieś na imprezie, wiesz, gdzie jest Kamil, no i tam gadam z jakimiś ludźmi po prostu, wiesz, do rana, o ich problemach często tak naprawdę, jakoś tak wychodziło. Także trochę stąd, trochę też z własnej autoterapii, trochę szukałem zawsze sposobu, jak dealować ze swoim cierpieniem i trudnościami. Też okazało się 5 lat temu, że jestem neuroatypowy, mam ADHD i wydaje mi się, że też jestem na spektrum autyzmu, więc zawsze czułem się trochę niedostosowany, taki dużo napięcia czułem w sytuacjach, gdzie to napięcie nie było w sumie jakoś sensowne, czy nie było powodów, także to też mnie popychało do tego, żeby studiować psychologię, żeby się dowiedzieć więcej, żeby szukać jakichś takich sposobów i się pojawiła medytacja dość wcześnie, taniec później, ale to zaraz dojdziemy do tego, bo to było mega Mm. trudne. Na początku było bardzo, bardzo trudne, także tak bym może powiedział. Dziękuję Ci, że jesteś. Daj znać w komentarzu, co myślisz. Twoja opinia jest dla mnie ogromnie ważna. A jeżeli podoba Ci się to, co robię, zostaw lajka i zasubskrybuj mój kanał. Więcej znajdziesz w opisie pod filmem. Miłego oglądania. Mhm. No właśnie, a ta praca z ciałem i taniec Aha, aha. e, Mm. trudne.
Bo powiem ci, że dla mnie to jak Tak. ja zaczęłam w ogóle pracę ze sobą, ja zaczęłam Mm, poprzez ciało, poprzez medytacje mm. aktywne. Ja w ogóle się, że tak powiem, swoją głową najpierw nie zajmowałam. Aha, I dla mnie to było mega wyzwalające. W sensie, tak, wiesz, jak ja pierwszy raz w życiu poszłam na medytację dynamiczną i tam ludzie krzyczeli i w tak. ogóle, to ja się w ogóle popłakałam, że można. Bo ja Mhm. zawsze, wiesz, No miałam wiem, też co. tę złość gdzieś Tak. wypartą i miałam takie, Boże, jak to tak? I Tak, to tak, że tak tak. powiem, bezkarnie można? No, no. Wiem o czym mówisz, wiem o czym mówisz. Trudne, bo bazowo byłem strasznie wstydliwy i spięty i zamknięty w swoim ciele. Też zacząłem nadużywać marihuany, jak byłem nastolatkiem, więc na ten taki wstyd nastoletni doszła jeszcze, wiesz, ta olbrzymia ilość marihuany i te spektrum, o którym wspominałem. No i i jeszcze jakieś doświadczenia, takie, wiesz, mini traumy podstawówkowe, jakieś tańce, bale, tutaj taniec z dziewczyną, tutaj coś wychodzi, jakaś krzywa akcja w gimnazjum, kilka takich mam bardzo awkward wspomnień związanych z tańcem właśnie, więc to wszystko się, wiesz, nałożyło na siebie na jakieś takie doświadczenie olbrzymiej blokady cielesnej. Nawet do tego stopnia, że się czułem niekomfortowo idąc gdziekolwiek. W sensie, że wiesz, stawiam krok i coś mi tu nie gra. Ta prawa noga jakoś dziwnie. Czy ja dobrze w ogóle chodzę? Co za paranoja, że nie da się, prawda? To było moje doświadczenie. I na szczęście, tak jak wspominałem, mój brat mnie zaprosił do tych swoich przestrzeni warsztatowych i on cisnął ten taniec właściwie non-stop. To była taka, on pięknie to zrobił. W tamtych latach prowadził to tak i teraz podobnie, że było część no, dla ciała, część dla ducha właściwie i dla umysłu jakieś takie NLP-owe ćwiczenia i tego tańca było bardzo, 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 bardzo dużo. Codziennie praktycznie tańczyliśmy, a że przeprowadziłem się do Warszawy i zacząłem pracować dla niego i też współpracować z nim jako asystent, no to codziennie praktycznie był taniec spontaniczny i te początki były bardzo dla mnie trudne. Ja sobie radziłem tak, że tu bardzo przyspieszałem. I to trochę tak jak w tych praktykach dynamicznych Osho, myślę, nie? Że jest ta faza taka po prostu olbrzymiego chaosu i tego, żeby... No to ja tak robiłem nawet... Zazwyczaj te tańce zaczynają się wolnymi piosenkami. No to wtedy był koszmar. Ten umysł wariował, wstyd. Ja już wtedy tylko czekałem, aż ta nutka troszkę przyspieszy, żeby ruszyć. Bardzo szybko tańczyłem, padałem na ziemię, wstawałem, znowu tańczyłem, padałem i po którymś razie, nie wiem, 15 takim tańcu, może 16, coś rzeczywiście pękło i te wolniejsze kawałki też zaczęły jakoś ze mną lepiej współgrać, nie? Ale było to bardzo trudne. A powiedz mi taką rzecz, Mhm. bo no jakby taniec intuicyjny to jest Tak. trochę inna, trochę jakby inne okoliczności niż Mhm. taniec, nie wiem, na dyskotece w gimnazjum Tak, z koleżanką, tak, nie? jasne. Czy samo to, że to jest taniec właśnie, że tak powiem, z samym sobą, nie powodowało tego, że było ci łatwiej? Bo mnie na przykład Tak, to, że gdzieś tam jesteś sobie tak, sama i nie masz akcji pod tytułem, nie wiem, tak, 10 osób cię obcina, co ty tam robisz, tak, tak? W sensie tak. oczywiście w głowie swojej głównie, nie? Ale jest to takie, Mhm. Tak, nawet wiesz, na dyskotece czy coś, to jest to takie. A w momencie tego tańca tak, intuicyjnego każdy jest gdzieś w swoim, bardzo często z zamkniętymi oczami też, czy jakimś półmroku, że w tak. ogóle jakby każdy jest w swoim procesie. To było super pomocne. Gdyby nie to, to bym w ogóle się nie zdecydował, nie? Gdyby nie to, że tam jeszcze często było ciemno, plus jakieś tam świeczki, kominek. Zazwyczaj wieczorami to się odbywało na szczęście też, więc to wszystko pomagało, ale ciało i tak, wiesz, jak coś jest jakaś blokada, czy to troszkę taka traumatyczna, no to kontekst wystarczy, że będzie troszkę podobny, żeby te części, do których zaraz może dojdziemy, się po prostu, wiesz, aktywowały i włączały i jest ochota po prostu uciec stamtąd, nie? Albo zrobić tak, żeby się nie znaleźć w takiej sytuacji, ale też na szczęście czułem przy tych dużych prędkościach i takim dużym intensywności tego ruchu, że coś się dzieje dobrego, że pewne emocje, też to było dużo płacz, dużo wkurzenia na początku, taka pralka. Przez kilka lat to była pralka w sumie, że te wszystkie niewyrażone rzeczy one wychodziły i to nie było, nie powiedziałbym, że to było
przyjemne doświadczenie. To nie było tak, że o, ruch spontaniczny, ale fajnie, tylko o, kurwa, ruch dzisiaj. Ale to się powylewało, to się powyrażało i coraz więcej pojawiało się z czasem takich momentów przepływu, spokoju, te momenty takiego bycia po prostu w ciele, w radości, w przepływie były coraz dłuższe, a te momenty dyskomfortu czy czyszczenia były coraz krótsze, nie? Ale to sporo mi to zajęło. Mam wrażenie, że to właśnie na tym polega, że Tak, to jest jakby każda praca ze sobą tak. polega na tym, żeby najpierw wejść w dyskomfort i Mm. być w tym dyskomforcie, i potem coraz mniej tego dyskomfortu po prostu jest i coraz Tak, krótsze tak, momenty, tak, nie? tak. Tutaj szkoły się różnią co do tego, jaka ta intensywność i częstotliwość dyskomfortu jest dobra, nie? Niektórzy lubią tak na maksa, inni to dozują. Raczej im dłużej w tym siedzę, to też skłaniam się ku tej drugiej stronie, że lepiej to zrobić krócej, mniej intensywniej i dużo dłużej, nie? Żeby to trwało, żeby było bezpieczniej, że ta zmiana będzie głębsza. No, to były mocne procesy. Ta muzyka też była bardzo intensywna. To potrafiło trwać. Mój brat to prowadził mega intensywnie. Na przykład 3 godziny potrafił trwać taki bardzo intensywny taniec. To naprawdę wprowadza w trans i dużo się dzieje. No. Także tak. A potem poznałem Movement Medicine i to był jakby, czyli pierwszym nauczycielem był mój brat, teraz znany jako Leo Ananda. Później Movement Medicine, super, Jezu, piękna praktyka, polecam wszystkim naprawdę tego doświadczyć. To łączy szamanizm właśnie z tańcem i z psychoterapią. Też tam jest praca z częściami. No, coś pięknego, coś wspaniałego i musiałem zdecydować w ogóle w tamtym roku, czy skończyć ostatni, bo jestem w szkole tej Movement Medicine, czy skończyć szkołę, czy wyszkolić się w IFS-ie. I to była jedna z trudniejszych decyzji w moim życiu, naprawdę. I wygrał, nie wygrał, po prostu poczułem, że IFS jest teraz potrzebniejszy, bo tych klientów się dużo pojawiało. No to też do tego dojdziemy. Dlaczego? Ale za rok powinienem to skończyć i nie mogę się doczekać, żeby wrócić do organizowania takiej przestrzeni tanecznej. No. Mhm. Czyli za rok chcesz skończyć ten Movement Medicine, tak? Mhm. Okej. Tak, i to jest fajne, bo warunkiem jakby ukończenia jest robienie regularnej praktyki, która jest superwizowana przez nauczycieli, także to jest taki push, bo nie wiem, czy ty też tak masz, ale ja tak mam, że wyjście z jakiegoś rytmu, to akurat przeprowadzka, czy tam jeszcze wcześniej pandemia, bo prowadziłem regularne zajęcia, ale przeprowadzka, troszkę zmiana, tutaj się pojawiło dziecko i nie jest łatwo wrócić do czego się na szczęście robię te warsztaty cały czas, tylko z mniejszą częstotliwością. Raz na kilka miesięcy, a to powinno było kiedyś raz na tydzień, raz na 2 tygodnie. Nie? No. No dobrze, to w takim razie może przejdziemy do tego IFS. Mm. Co to jest w ogóle IFS i Aha, na czym to aha. polega i z czym to się je i skąd to się wzięło w twoim życiu? Jasne. Tutaj powinien być taki pasek, że wyrażone opinie to opinie Kamila i nie reprezentują IFS Instytut i psychologii zorientowanej na proces, bo tak, bo to jest przetworzone przez mój system i przerobione jeszcze na tej bazie procesowej, ale jejcie, co to jest? To jest podejście do pracy z własną psychiką, które zakłada, i to nie tylko IFS to zakłada, to jest w różnych podejściach, ale chyba IFS to najbardziej precyzyjnie opisuje, mam wrażenie. Czyli zakłada, że ludzka psychika składa się z systemów części, które wzajemnie na siebie wpływają i to, i to się pojawia rzeczywiście w innych modalnościach, ale to, co IFS też zakłada, że jest coś, co nie jest częścią, coś, co może być świadome części, może być w relacji z różnymi częściami, coś, co może je przyjmować, rozumieć, być w kontakcie i to jest ten self, czyli po polsku tłumaczymy to jako ja, pisane dużymi literami. No i ten self właśnie nie jest częścią, ale jednocześnie jest w tym systemie i może przewodzić systemowi. I to jest ten game changer, który IFS proponuje, właśnie żeby najpierw połączyć się z tą, nazwijmy to, świadomością, która nie jest częścią i z tego poziomu być w kontakcie i eksplorować swój system wewnętrzny. I to jest naprawdę game changer. To brzmi prosto, ale jak się poczuje tą różnicę, to naprawdę no, jest coś bardzo głębokiego i znaczącego w tym.
Dużo można by mówić, także pozadawaj jakieś pytanka i może to gdzieś tam Mhm. zawiesz. No, powiem ci, że w ogóle dla Mm. mnie to odkrywanie tych części to Mm, też w ogóle było game changer. Ja tak, pierwszy raz się z tymi częściami, że tak powiem, że w ogóle ja mam jakieś części, że tak. ja nie jestem jedna, spotkałam się podczas lektury Czułej Przewodniczki Mhm. Natalii de Barbaro. Nie wiem, czy kojarzysz to. Ona tam jakby te kobiece To taka części. bardziej e, kobieca książka. To faceci Tak, mogą czytać? To moje... Dobra. Okej. ale jakby tutaj też Koja... chodzi o to, że różne Mhm. części Tak, kobiecej tak, tożsamości tam się tak. pojawiają i to w ogóle mi otworzyło takie bramy No. do tego, że wow, że ja mam jakieś części, że mogę, że mogę sobie pozwolić w ogóle na myślenie w ten Mhm. sposób. Tak, Mm, tak, tak. Tak, bo rzeczywiście, bo jeżeli nie patrzymy na swój system jako części, to stwarza wiele problemów, bo co wtedy, jeżeli mamy konflikt wewnętrzny, albo jeżeli to jest mały konflikt na zasadzie, czy jechać na wakacje nad morze, czy w góry, to spoko, ale jeżeli to jest rzeczywiście jakieś dwie siły, dwa głosy, które znacząco na poziomie jakiejś wartości chcą mieć w inne strony, to potrafi być druzgocące dla człowieka, który czuje, że potrzebuje mieć jakąś taką stałą bazę, a okazuje się, że to jest wszystko w porządku, że one się nie wykluczają, że ta wielość ma sens po prostu, że to jest funkcyjne co najlepsze, że nie ma złych części. To jest też rewolucyjne, nie? Że nie ma złych części. I tutaj może się coś aktywować w ludziach, jakiś bunt, że ej, jak to, a co z moją częścią, przez którą piję na przykład, nie? mm. I jestem alkoholikiem. No to jest mocne rzeczywiście i to założenie, jakby je rozwinąć, że nie ma złych części, ale ich strategie mogą być po prostu nieaktualne, nie? Że ta intencja, która jest za częścią, ona zawsze będzie dobra. Zawsze. To też jest rewolucyjne. Wow. Mhm. Że jak idziesz do tej zmiany z świadomością tego, że najpierw zaczynam od tego, że widzę cię, dziękuję, doceniam to, co dla mnie robisz, to już ta część się troszkę rozluźnia, nie? Że jeżeli idziemy nawet z takim, no dobra, no to coś tutaj zmieńmy, przeprogramujmy, wiesz, nie ta wibracja, jakieś takie mamy koncepcje, no to te części mogą się albo jakoś tam zajeżyć, albo mogą też po prostu udawać, nie? Że się zmieniają, a potem wrócić w swoje tory. To też jest rewolucyjne. To taka docenienie tego systemu, zainteresowanie, ciekawość. O, to jest słowo klucz. Ciekawość wobec tego, co się wydarzy. Nie? Ciekawość i mam wrażenie, że też takie przyjęcie w pełni. Mm, Bo tak. też tak jak sobie eksploruję siebie, to widzę, Mm, że im więcej we mnie jest tego wewnętrznego mhm, konfliktu, że ja na przykład nie chcę coś, mhm. nie chcę, nie wiem, czuć, Tak, nie wiem, tak, lęku, tym bardziej ten lęk jakby nabiera w tak, sile. tak. Ale zobacz, my też mamy bardzo silnie wgrane w nasze takie automatyzmy, że no i coś, czego nie chcę, to odpycham. Tak, I to jest tak, takie, dla mnie to jest takie oduczanie się mhm, tego mechanizmu głównie. tak, Czyli tak, sobie uświadamianie, bo zobacz też w tej całej pracy rozwojowej, przynajmniej ja przez bardzo długi czas miałam tak, że no ja robiłam te wszystkie tam warsztaty, brałam udział i tak dalej, żeby się zmienić, żeby nie być tak, taką, żeby sobie tak, poradzić z emocjami, tak, żeby tutaj, prawda, wyrzucić całą tę złość na tak, medytacji tak, dynamicznej i żeby już po prostu tak, nie czuć tej złości, nie? tak. I tak dalej, więc też w ogóle jakby zmiana Mm, tego wektora w ogóle, że aha, to nie chodzi o to, żeby wyrzucić, tak, że uwolnij emocje i żeby one już sobie I poszły, będzie tak. spokój, i będzie święty spokój. Tak, bo to znowu to IFS rozwala system tym takim pytaniem, zaciekawieniem się znowu, kto nie chce, kto nie chce czuć czegoś. I o mój Boże, i to rzeczywiście nas jak to pięknie wychodzi, że jest jakieś zjawisko, coś trudnego. I pierwsze, i to pytanie, do którego się wraca w IFS-ie, to jest co czujesz? Co czujesz wobec już części, która odpowiada za jakieś zachowanie? No i pojawi się opór. Nie lubię jej, nie chcę, ona mnie w ogóle kurwa coś tam. Dobra, super, super. Skąd to płynie? Skąd to płynie ta niechęć? Gdzie to jest w twoim ciele? Tu wracamy też do tego ciała, że to jest zawsze ucieleśnione.
I się okazuje, że to jest po prostu część, która reaguje i ona ma prawo reagować. Ona ma świętą rację, ten głos jest mega ważny, ale co się stanie, jeżeli go przyjmiemy i poprosimy, żeby stanął na chwilkę, dosłownie na chwilkę obok, no to kolejne pytanie, co czujesz wobec, już może być, wiesz co? Rozumiem. Rozumiem, nie? Gdy nie jestem sklejony z wkurwieniem, no to nagle pojawia się zrozumienie, ciekawość, akceptacja i to wszystko, to też jest piękne w IFS-ie, że jest takie spójne z niektórymi systemami takimi medytacyjnymi, że to nie jest o szukaniu czegoś nowego, o dodawaniu czegoś do doświadczenia, tylko o odklejaniu, oduczaniu się pewnych rzeczy i to, czego szukamy, już po prostu tutaj jest, nie? To jest dostępne zawsze, tylko jest przykryte. Pewne rzeczy są z tym sklejone. No i to nie jest czasem tak proste, bo te systemy mogą być złożone, nie? Szczególnie jeżeli temat jest mocny, trwa długo, no to tych części, które są powiązane z jakimś zjawiskiem, może być nawet kilkanaście, nie? I czasem sesja polega na tym, że po prostu się przez całą sesję przyjmuje, odkleja i mapuje ten system, ale w którymś momencie zostajesz tylko ty i, i jakaś część, nie? I wtedy to jest poznawanie, budowanie relacji, docenianie i odciążanie. I dużo bym mówić jeszcze, ale też nie chcę wchodzić w takie jakieś szczegóły, bo to polecam naprawdę książki IFS-owe. Są pięknie napisane, niezwykle proste. Te ćwiczenia naprawdę każdy, absolutnie każdy, bez żadnego doświadczenia jest w stanie bardzo dużo zrobić dla siebie. Czyli to nie trzeba koniecznie iść na całą terapię Mm, i... mm. Mhm. Nie, nie, nie. Znaczy wiesz, wiesz jak jest. No tak, że też jakby Z niektórymi z kimś jest procesami, zawsze inaczej. tak, jest tak, jest tak. Wiesz, jak jest w sensie, że no są rzeczy, które po prostu są za trudne, nie? Jak ktoś doświadczył traumy, no to nie będzie w stanie utrzymać tej klarowności, tej obecności, bo te części będą tak bardzo się bały, że będą go... Ktoś fajnie napisał w komentarzu dzisiaj, że coś o szyciu, o takim zszywaniu swoich ran, i czasami jest potrzebny ktoś po prostu, kto przytrzyma w tym spokoju, żeby to szycie wyszło dobrze, nie? Że ktoś jest, ten układ nerwowy drugi czasem jest potrzebny, żeby twój układ nerwowy mógł się wyregulować i żeby tej energii ja po prostu było więcej w systemie, więc czasami to jest, no czasami się nie da samemu, ale można bardzo dużo zrobić, jeżeli chodzi o takie poznanie swojego systemu. To na pewno, nie? I jeżeli ktoś ma takiego farta, że nie został jakoś bardzo straumatyzowany i nie wiem, wyrobił sobie dobre nawyki, miał wsparcie, jeżeli wszystkie te punkty się gdzieś tam wiesz, są spełnione, to może na pewno zrobić bardzo, bardzo dużo. To też nie jest tak, że każdy potrzebuje terapii, w sensie, żeby się uzdrowić, ale myślę, że każdy na pewno może na niej skorzystać, bo to też oprócz takiego wiesz, uzdrawiającego, traumatycznego wymiaru, ma też wymiar taki po prostu ciekawości, rozwoju, eksplorowania pewnych obszarów. No tak jak jedziesz w podróż, nie? Czasem fajnie jest kogoś wziąć ze sobą. Może kogoś, kto też zna, zna ten teren trochę. Mhm. No. Mm. A powiedz mi, taka terapia IFS, jak tak sobie patrzysz, Mm. czy na przykład ona jest szybsza, bardziej efektywna niż... em, Nie da się tego powiedzieć. nie ma Nie da takiego. się też, nie da się, bo to też jest, ten cel jest też ciekawy. To moja superwizorka powtarza zawsze, że jest tylko jeden cel w terapii IFS, że to jest większa harmonia wewnętrzna. Mhm. I to jest też taki proces, który właściwie nigdy się nie kończy, bo harmonizować można do końca, ale znowu do pewnego momentu system może potrzebować wsparcia, żeby się odciążyć. I gdy części zaufają temu ja, czyli tobie, że jesteś w stanie mu przewodzić, no to potem to się dzieje już naturalnie. Jak to wejdzie w krew, jak już klienci zaczynają po prostu używać tego języka części i myśleć w taki sposób, to zajmuje trochę czasu, żeby się przestawić, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że no właśnie, że to działa trochę inaczej. No to potem już wsparcie czasem może być potrzebne, na przykład jak ktoś się spotka z czymś bardzo trudnym, albo ujawni się jakaś rana z przeszłości i po prostu emocje zalewają, no to może być potrzebne wsparcie. Nie? Ale znowu, ile trwa terapia, to jest niewiarygodne, trudne pytanie, bo to nie da się tego określić, nie? Albo Mhm. krótkoterminowa, skoncentrowana na jakiś jeden, albo lata. Albo ja sam jestem w swojej 9 lat procesowej terapii. I to nie jest tak, że to właściwie nigdy się nie kończy, bo świat się zmienia,
warunki się zmieniają, ten Mhm. kształt psychiki no to jest, dla mnie to już jest taka podróż po prostu. Nie traktuję tego jako, o nie, terapia, przykry obowiązek, tylko jest wsparcie. Ciekawe, gdzie teraz nas to zabierze, nie? Mhm. Tak, to ciekawe, co teraz powiedziałeś, że patrz, jak bardzo często my mamy też gdzieś takie przekonanie, że oj, terapia to Mm, jest takie zło tak. konieczne, prawda? To, Że, które nas gdzieś tam, mm, no, że no tutaj sama sobie nie poradzę, to, no to idę na terapię. tak, A najchętniej to właśnie to w tydzień zrobić wszystko i żeby tak, sobie już poradzić, tak? I tak, tę tak. magiczną tabletkę wziąć i A, już żebym była naprawiona. tak, tak, tak. Też ktoś zwrócił uwagę właśnie w komentarzu ostatnio. No, dużo się dzieje ciekawych rzeczy na tej mojej stronie, że to też jest przywilej. Jest to przywilej, bo dużo ludzi nie ma zasobów, czasu, przestrzeni, możliwości, albo nawet takiej świadomości tego, że coś takiego jest możliwe, nie? Więc to jest też duży przywilej, że możemy z tego korzystać. Mm. Tak. No. A powiedz mi, w twojej, jakby w twoim Mhm. odkrywaniu twoich części, czy zdarzyło ci się odkryć jakąś część, która była wyjątkowo zdumiewająca dla ciebie, albo taka, jakaś taka jedna, Mhm. która, o, ty jesteś tutaj. Ja sobie przypomniałem to pytanie, bo tam pisałeś, że ono może paść i tak jak na nie trafiałem, to miałem takie, nic mi nie przychodzi, nie będę szukał na siłę, zobaczymy jak ty je zadasz, czy coś padnie. Wiesz co, chyba dlatego, że jestem tak długo w terapii, to ja znam swój system, bo w psychologii procesu też pracuje się z częściami, tylko nazywa się je figurami wewnętrznymi, więc ja swój system już znałem. Ym, ale to, co było pewnie takie odkrywcze, to jest to, co same te części odkrywały w toku tej pracy. Że to jest naprawdę można się. To brzmi tak dziwnie, no bo jak można samemu siebie jakby zaskoczyć, nie? No bo to jest w środku ciebie, ale te części, nasze części często nie wiedzą o tym, że są częścią nawet i nie znają nas. Więc to zaskoczenie części, która myślała, że coś. Aha, no bo one też często myślą, że jesteśmy młodsi. Że miałem taką część, która no, zaczęła używać alkoholu, znaczy ona wzięła na siebie taką rolę ochronną po śmierci mojego taty, gdy miałem 17 lat i ona myślała cały czas, że ja mam 17 lat. Więc jak ona zobaczyła pierwszy raz, nie, że ja jestem dorosły i do tego mam rodzinę i mam dobre życie i że to, co ona próbowała robić kiedyś było sensowne, ale teraz to nie ma sensu, bo ona odcina od emocji i od świata, ale teraz to życie jest dobre. I jak ona sobie zdaje sprawę, aha, czyli to już nie, czyli to już nie trzeba odcinać, bo to życie jest dobre, no to są takie momenty bardzo odkrywcze. Ale największym odkryciem jest to, że nie jesteśmy częścią. To jak siądzie, to jest rewolucyjne, bo większość życia i większość ludzi, myślę, utożsamia się, jakby żyje z jakiejś części, albo sklejają się z różnymi częściami i to po prostu przechodzi, albo jest jakaś taka część kontrolująca, która po prostu przewodzi, nie? I ona stara się jak może zarządzić tym, żeby człowiek przetrwał i jeszcze po drodze, nie wiem, zrobił karierę i spełnił te różne checkpointy, ale to uzmysłowienie sobie, że ja jestem pośrodku tego wszystkiego i ja mogę być w kontakcie z różnymi częściami, ale nie jestem żadną z tych części, to jest odkrywcze bardzo. To było wielkie odkrycie i też w terapii, że kto prowadzi terapię, że są części terapeutyczne i one chcą dobrze, one znają metody, one znają narzędzia, one potrafią być bardzo mądre, ale w tej terapii IFS znowu one nie są potrzebne. Bo gdy jesteśmy w tym po prostu ja i przyjmujemy i widzimy, i wspieramy to, co jest, to części terapeutyczne nie są potrzebne. I dzięki temu przestałem się tak męczyć w pracy, nie? Bo wcześniej to było po prostu, byłem w pewnej roli, te części, one ostro pracują, one jakby zużywają energię, a to ja, ono nie zużywa energii, bo po prostu jest. To było też rewolucyjne, to było duże, no.
Mhm. Co jeszcze? Aha, był taki tygrys jeden, mój ochronny tygrys. I ja go już znałem z terapii i go stawałem się nim i tańczyłem jako on. I tam naprawdę dużo bardzo pracy zrobiłem z tym tygrysem swoim. Ale znowu, przez to klarowne podejście IFS-owe było możliwe, że on mnie wreszcie zobaczył. Poczuł, że jestem dorosłym mężczyzną, że jestem silny. Podziękowałem mu. On spojrzał mi głęboko w oczy i było takie pytanie, padło, czy nie wolałbyś być gdzieś indziej, gdy ja już jestem dorosły i mogę o siebie zadbać? I on tak momentalnie y, zniknął, skoczył, zrobił taki olbrzymi skok i znalazł się w takiej dżungli, gęstej dżungli, taki wolny, szczęśliwy. To było piękne, a jednocześnie gotowy do tego, żeby wrócić w każdej chwili, gdyby był potrzebny. To było mocne. Nie, i różne takie też bardziej osobiste procesy, ale to tego typu zaskoczenia były Mhm. niż że mam jakąś część, której się nie spodziewa. Mhm, mhm. A właśnie, no ale dobrze, to jak to też jest w tej terapii? Mm, No bo powiedzmy, taka jakaś część uświadamia sobie, że Mhm. ona już nie jest potrzebna, to nie jest jej O, przykro? super. Super pytanie i to często się pojawia. O tak, to jest klasyka. Bo to fajnie, że zadajesz, bo to naprawdę Mhm. to jest takie bardzo ludzkie, nie? To pytanie i one tak reagują, bo to są istoty. To są naprawdę żywe istoty. Więc tak, one tak reagują, ale rola nie określa części. One biorą na siebie pewną rolę, ale to jest tylko rola. Ona może zostawić rolę i znaleźć inną dla ciebie. Może Mhm, mhm, wspierać w inny sposób, albo może po prostu odpocząć, nie? Ale jest mile widziana i to jest ważne. Jak to słyszą mhm, części, czasem nie ufają i to jest kwestia przekonywania i takiego sprawdzania, ale najczęściej się okazuje, że gdy one nie muszą już zużywać olbrzymiej energii na to, żeby chronić, to ich potencjał może się objawić jakoś inaczej i one nas wtedy wzbogacają jakimiś jakościami, energiami, jakimiś takimi kreatywnością, energią, no na różne sposoby. mhm. Dla mnie, powiem ci, takim game changerem Mhm. mocnym było to, kiedy moja część ratowniczki, bo ja taką Aha, ratowniczką zawsze byłam znamy, znamy. wszystkich wokół, e, kiedy, no bo ja oczywiście tam, jak już się dowiedziałam, że tam jestem ratowniczką, to coś, no to miałam Tak. też jakiś tam znaczy opór, no taki, że już, no dobrze, to ja już nie chcę tej części, bo ja wiem, że ja Mhm. tutaj jakby już nic nie wskuram. Mhm. Tak. Natomiast w momencie, kiedy ona nagle mnie uratowała, wiesz o co Mhm. chodzi, że jakby zmieniła się że ona była Mhm. ratowniczką wszystkich wokół Mhm. i nagle ja po prostu Mhm. przyjęłam od niej wsparcie i ona mnie gdzieś tam Mhm. uratowała w jakiejś takiej trudnej sytuacji. To było takie mocne, Mhm. tak? Że Mhm. właśnie, Piękne, no, że no. ona jest i ja sobie dopiero wtedy Tak. uświadomiłam, aha, to jednak ty ratowniczko jesteś potrzebna. Tak, Wiesz, o co tak, chodzi, tak, że tak, 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 no. tak, tak. Jesteś potrzebna i ja mogę ci pomóc, żebyś ty robiła to, co robisz jeszcze lepiej. To nie, Mhm, że wy jesteście w tym razem i jest o wiele łatwiej, gdy ona nie musi sama tego robić, nie? mhm, To jest to. No i też tragedią wielu części jest to, że one zaczynają pracować, jesteśmy dziećmi. To nie, czyli załóżmy, że nie wiem, w domu jest niewesoło, jakieś tam krzyki, awantury, no i pojawia się część, która na przykład odcina, nie? No i odcina, że na przykład sprawia, że możemy być tacy zdystansowani, tacy spokojni, załóżmy, nie? No ale ta część, która to robi, ma załóżmy 6 lat, nie? No to mija 20 lat, mamy 26 lat, pracujemy z tą odcinającą częścią i załóżmy, że ona się pokazuje jako, nie wiem, kobieta w zbroi, co nie? I wygląda bardzo poważnie, silnie, ona potrafi wszystko odciąć, ale jeżeli przyjrzymy się i poznamy ją bliżej, to się okazuje, że pod tą zbroją jest sześciolatka, że to jest dziecko, które się sparentyfikowało, wzięło na siebie tą rolę i to jest ta tragedia, nie? No, że, że dzieci nie są w stanie tego zrobić. Nie są w stanie nas chronić na długą metę, że to jest bardzo obciążające dla nich. I, i zamykające. Jakby, nie? No właśnie. No i to jest też piękne, jak ona się skuma, że jest dzieckiem i ono nie musi chronić i czas padają takie odpowiedzi, trochę banalne czasem się wydają dla klientów, że spytaj się, na co ona teraz ma ochotę, co chciałaby robić. I tak, no nie no, na co ma ochotę? Jeść lody, huśtać się, biegać, coś tam, iść na podwórko, na trzepach, takie proste rzeczy, żeby dzieci mogły być dziećmi, nie?
to mi przyszło. I jeszcze coś miałem, jak zapytałaś. E, No to wróci może jeszcze. No. Mhm, mhm. No tak, i wtedy ta część, ona jest uwolniona i może być tą Mm, częścią naszą kreatywną, prawda? Że to tak, też, tak, tak, tak. też to w nas wzbudza ten, Mm. też ta energia, to co mówisz, że nagle my odzyskujemy swoją energię. Tak, tak, wiem, co chciałem powiedzieć, że druga tragedia jest taka, raz, że to są często dzieci, a dwa, że one czują te części podskórnie, że to, co robią, nie przynosi do końca tego spodziewanego efektu, że one starają się jak mogą chronić nas przed czymś, ale koniec końców one widzą, że i tak nie da się tego uchronić. I Mhm. to jest ta tragedia, ale jednocześnie czują, że muszą, więc są w cyklu i coraz bardziej obciążone. Więc to jest często takie aktualizowanie, nie? Takie pokazanie. Kiedyś to było potrzebne, kiedyś to było ważne. Dziękuję, naprawdę doceniam, ale zobacz, ja już jestem dorosły, jestem dorosła. Zobacz, że życie się zmieniło. Ja jestem w stanie jakby zapewnić to, o co ci chodzi, ale już inaczej, z poziomu dorosłej. I ty, o mój Boże, dobra. I tam jeszcze jest to bardziej skomplikowane, bo te części one się budują wokół zranień. Czyli założenie jest takie w IFS-ie, że gdy doświadczyliśmy czegoś trudnego, czegoś, co nas przeciążyło, co było przytłaczające, pewne emocje po prostu były nie do przyjęcia, nie do przerobienia, to zostają, części biorą to na siebie, jakaś część bierze to na siebie i zostaje zepchnięta do podświadomości. I wokół tej właśnie zepchniętej części, która niesie ten ból emocjonalny, powstaje system obrońców, nie? I znowu, czyli ci obrońcy, którzy bardzo ciężko pracują i potrafią jakby wpłynąć na całokształt życia człowieka w dużym wymiarze, gdy się dojdzie do sedna, czyli do tej zranionej części pod spodem i jej się pomoże, to nagle się okaże, że 5 strażników może się rozluźnić i człowiek nie musi już na przykład, nie wiem, wiesz, no sprawdzać co chwilę czegoś tam, nie? Albo no po prostu zmienia się, nie trzeba pracować też z każdym strażnikiem i Mhm. też wiele modalności terapeutycznych się skupia jakby na tych reakcjach, nie docierając często do tego, co jest głęboko pod spodem, nie? I tutaj też Mhm. IFS jest piękny, że w bardzo taki precyzyjny sposób i bezpieczny, bo wszystko się dzieje za zgodą tych strażników i na tym takim bezpiecznym dystansie między tą świadomością ja, a zranioną częścią można pracować z traumą, nie? Po prostu z bardzo trudnymi historiami i to też wracając gdzieś do twojego pytania, ono się padło, skąd ten IFS się wziął. Skąd on się wziął? Więc ja tego nie wymyśliłem. Mój superwizor, którego 4 lata temu poznałem, Stefan Müller ze Szwajcarii. On po prostu, jak wnosiłem pewne trudności z moimi klientami, to on tak sugerował, nie nazywając tego wprost, pewne takie pewne pomysły IFS-owe, pewne koncepcje i z czasem po prostu nazwał to wprost. I on mówi, że to jest w języku procesowym takie genialne narzędzie do pracy na progu. Jak dochodzimy do progu, do tej blokady, do ograniczenia, no to IFS jest przepięknym narzędziem. Psychologia procesu jest szersza, bo ona zakłada też pracę ze światem, ona szuka jakby tych miejsc, gdzie życie nas zaprasza do zmiany. Nie? To jest szersza koncepcja. IFS jest węższy, ale też w tym, że jest węższy, jest bardzo precyzyjny. Bardzo, bardzo precyzyjny. I myślę, że połączenie tych dwóch to jest coś, strzał w dziesiątkę. Czyli jedno drugiego nie wyklucza, tak? Nie, nie, Mhm. totalnie. Kiedyś superwizor procesowy powiedział tak na jakimś warsztacie. Wszystko, co działa, jest procesowe. No Mhm. bo jeżeli, no bo jest zgodne z procesem, w sensie, że jeżeli proces idzie dalej, znaczy, że to było to, co było potrzebne. Nie? Jest Mhm. bardzo Mhm. spójne. Bardzo, bardzo, bardzo spójne. Nie ma. Nie zauważyłem żadnego miejsca, gdzie się wyklucza. Tam praca z procesem skupia się na innym po prostu kawałku tego doświadczenia. Bardziej też jest bardziej ucieleśniona. I to też może być czasami dla klientów trudne, żeby ucieleśniać te doświadczenia. Zauważyłem, że łatwiej jest ludziom być w tym doświadczeniu IFS-owym, które jest też bardziej troszkę przewidywalne jakby, a proces wymaga pewnej takiej otwartości, zaufania i wskoczenia w to doświadczenie, co nie wiem, może w naszej kulturze jest jakoś trudniejsze. Nie.
No właśnie, ucieleśnienie i praca też Mm. z ciałem. Mm, A IFS, jak to się ze sobą łączy? Czy ty to łączysz na przykład tak. w swoich terapiach, czy jak to wygląda? Znaczy wiesz, ja pracuję online, więc widzimy się tak jak tutaj, ale nie da się tego odciąć w tym sensie, że części mówią przez ciało i one wyrażają się poprzez ciało. Znajdujemy je w ciele, ale właściwie ten aspekt pracy z ciałem tutaj się kończy, czyli czasem można poprosić kogoś, żebyś się em, zidentyfikował w pełni z częścią i w pracy z procesem byśmy wtedy rzeczywiście pracowali z ruchem, wstań, chodź jak ta postać, znajdź jakiś taniec i to jest bardzo ucieleśnione. W IFS-ie tego nie ma. W IFS-ie się aż tak nie zabiera tego do tego poziomu ekspresji, tylko się identyfikuje, skleja z tą częścią i mówi jako ona. Może się pojawić jakiś lekki ruch, ale raczej się tego nie robi. Nie? Czyli tu jest też to rozróżnienie, że IFS jest bardziej jako dialog z częścią albo czuciem części, a proces często jest o doświadczeniu, również w kanale ruchu i wzmacnianie tych gestów, aż pojawi się nowa informacja, jakiś sens, rozwinięcie procesu z takiego podążania za ruchem spontanicznym, który się pojawia. Mhm, mhm. Ale, ale można to łączyć jak najbardziej. Ja to łączę na warsztatach. Czyli, no bo znowu, wracając do tego intuicyjnego tańca, że to jest kwestia po prostu, jak się wniesie na początku, jakby jak się nastawi może grupę, na co zwracać uwagę, no i jakie rzeczy się mówi w trakcie, nie? Że można dość łatwo jednym komentarzem właściwie nawiązać do części, czy zaprosić część, albo można komuś powiedzieć, że gdy tańczysz i no, to jest też takie mocne, że może być część, która nie ma ochoty tańczyć. Nie ma ochoty teraz na warsztat taneczny. To jest okej, gdzie ją czujesz, przywitaj ją. Dobra, przyjmij. Powiedz jej, że nie musi. Że może sobie poczekać, że ona naprawdę może wyjść. I to czasem wystarczy, że wow, okej, no dobra, skoro ona nie musi, jej nie ma, no ale mam dużo części, które mają ochotę potańczyć i je zapraszam. No. Aha, czyli to też jest tak, że jakby to jest, mm, że można wysublimować część niejako z ciała, żeby ona sobie poszła gdzieś, nie Tak, idąc tak. tam, tak? Tak, to jest też, bo to jest bardzo potężne właśnie narzędzie w IFS-ie, że no bo tak jak mówiłem, może być tak, że 14 na przykład się pojawi części, jakby zainteresowany jakąś sprawą. No i nie da się każdej, to tak jakby, kiedyś o tym pisałem, że tak jakbyś się była w pokoju, gdzie jest dużo ludzi, i ty chcesz pogadać z jedną osobą w tym pokoju, idziesz do niej, a po drodze cię każdy zaczepia i chce coś powiedzieć ci o tamtej osobie, do której idziesz, to jak do niej dojdziesz, no to już, no właśnie, możesz powiedzieć, hej, słuchaj, widzę, rozumiem, słyszę cię, mogę chwilkę z tobą pobyć, ale bardzo bym chciał wesprzeć tamtą część. Czy to jest dla ciebie ok, żebyś na chwilę stanął sobie z boku? I jeżeli one czują się przyjęte i nie mają czegoś naprawdę bardzo trudnego do powiedzenia, to się słuchają, nie? I to też uczy takiej, to jest mocne, bo to uczy takiej wewnętrznej sterowności, takiej, że mamy taką moc w sobie olbrzymią decydować, tylko znowu, że gdyby to było na zasadzie dobra, dobra, spadaj, weź się odsuń, no to nie Mhm, zadziała, bo wtedy ta część poczuje, o nie, w takim razie to i będzie opór, a jeżeli to jest z takiego przyjęcia i akceptacji, to naprawdę to działa. mhm, Można te części wysyłać, zapraszać do jakichś bezpiecznych pokoi, żeby sobie poczekały gdzieś tam w poczekalni albo w jakimś bezpiecznym miejscu, albo stanęły po prostu obok. mhm, mhm, No. mhm. Mocna rzecz. Ciekawe. Mocna Tak. rzecz, no. Bo powiedziałeś, że te części bardzo często pojawiają się w dzieciństwie, w efekcie różnego rodzaju trudnych doświadczeń. Aha. Czyli tak teoretycznie, Mały komentarzyk, no, że może nie tyle pojawiają się, aha, co biorą na siebie rolę. aha. No, Biorą. ale i właśnie, czyli jakby się nie miało traum i trudnych doświadczeń, to by ich nie było? Aha, aha, one mogą w każdym momencie naszego życia wziąć na siebie rolę, również w dorosłości, ale po prostu w dzieciństwie to jest, no w dzieciństwie chodzi o to, że jesteśmy słabi, no. Nie mamy zasobów, nie mamy jeszcze tego ja wykształconego i jeżeli zabraknie wsparcia dorosłych, no to w tym momencie system psychiczny musi sobie jakoś radzić, więc radzi Mhm, sobie jak może.
i te części biorą na siebie te role, bo nie mają wyboru często, nie? A im jesteśmy starsi, tym jest większa szansa, że albo ktoś nam pomoże, albo po prostu, albo już mamy części, które są w stanie, bo też nie da się nie mieć części jakby, nie? Że dopóki żyjemy tutaj w świecie materialnym, biologicznym, społecznym, no to potrzebujemy części, żeby się ogarnąć po prostu i one zawsze będą, tylko mogą być zharmonizowane, nie obciążone, no i wtedy po prostu z radością robią to, co akurat te, jakie role na siebie wzięły, ale nie krzywdzą innych części przy okazji, nie? Albo także tak. W każdym momencie może się pojawić, jakaś część może przejąć rolę na siebie, jeżeli jest taka A, potrzeba. Jeżeli zabraknie też tego ja, nie? Bo jeżeli jest to mhm, ja, no to jeżeli ty jesteś w stanie po prostu przyjąć to, co jest i być z tym w taki spokojny sposób, akceptujący, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo tym częściom, które mogą reagować strachem, no to nie ma potrzeby, żeby ktoś ratował. Nie ma potrzeby, żeby część ratowała system, nie? Tylko musi być to poczucie bezpieczeństwa i I got it. I got it. Możecie być spokojni. Ja tutaj jestem, ja się tym zajmę. mhm. A powiedz mi, jak to się ma z pracą z wewnętrznym dzieckiem? Jakby tutaj, Mhm. bo też ja tutaj widzę bardzo dużo podobieństw, gdzie Tak, to ja, self, to jest niejako ten dorosły, tak. no i te dzieci, ta gromadka dzieci, ten Mhm. sierociniec, który tam jest. Tak. Aha. No, wiesz co, różnica chyba taka, że no, że to nie jest jedno dziecko, tylko no całe, jakby cała masa dzieci i też nie tylko dzieci, ale no, ten system jest rozpoznany. Że są części ochronne, takie, które działają proaktywnie, które planują, żeby zapewnić bezpieczeństwo jakby przez planowanie i są takie części, które działają reaktywnie, które już w danym momencie się odpalają, żeby chronić, czyli to by byli ci strażnicy i wygnańcy, czyli te wewnętrzne dzieci, które są zepchnięte do podświadomości. To może tym się różni, plus to ja, nie? To też jest ważne, bo czasem w toku tej pracy pojawia się już to wewnętrzne dziecko, płaczące gdzieś tam w kącie, takie wiesz, zasmarkane i chęć, ja chcę mu pomóc. Nie? Co czujesz do tego dziecka? Chcę go przytulić, ja chcę się nim zaopiekować. I bardzo łatwo jest za tym pójść, nie? Super, zrób to. Ale IFS mówi, poczekaj, kto to jest? Gdzie to czujesz? I kto to jest, kto chce się zaopiekować? No, bo to jest taka część. I się pojawia, że to jest taka część opiekuńcza. Super, podziękuj jej, doceń, że jest i spytaj się, czy może stanąć obok. Bo jakie jest zagrożenie? Jeżeli pójdziemy do tego dziecka, które jest zapłakane, już ja ci pomogę, ja cię dobrze, i je wytulimy, no to czego tutaj może zabraknąć? Tej ciekawości, nie? Hej, opowiedz mi Mhm, swoją historię. Bo mhm. ten opiekun tulacz może po prostu chcieć jak najszybciej utulić to dziecko, żeby ono Tak, już, żeby już nie się było spało. cierpienia, nie? O, dzięki, super, że chcesz pomóc, zaufaj mi. I to jest też piękne, że to ja może współczuć, być ze współczuciem, czyli ja widzę cierpienie tej części, ja nie chcę, żeby ona cierpiała, ale akceptuję to, że ona cierpi i przede wszystkim ja nie mam pomysłu, co jest jej potrzebne, ale jestem gotów pomóc jej, jeżeli ona mi powie, czego potrzebuje, nie? Czyli ja mogę po prostu być i z tego bycia ta część wtedy podnosi wzrok, mówi, o, on nie chce mnie zmieniać, on tutaj jest, ja nie chcę z nim gadać, nie. I to jest okej. I Mhm, czekamy, i czekamy, i czekamy. I czasem to wystarczy, hej, czy jest coś, co chcesz, żebym ja o tobie wiedział? Jest mi bardzo ciężko, okej, czuję, powiedz mi więcej. I buduje się relacja. mhm, Relacja mhm, bazująca na akceptacji i przyjęciu. mhm, mhm. Także to jest ta różnica, nie? Czyli, Tak. czyli jest w tej koncepcji to ja, to jest, nie wiem do końca, czy to występuje, chyba nie w tym pracy z wewnętrznym dzieckiem, chyba o tym, i to właśnie IFS wyróżnia, to jest mocne, bo to naprawdę nawiązuje do takich, no, chyba najgłębszych praktyk duchowych, do jakichś medytacji niedualnych, czy do Dzogchen, czy do Zen, czy do jakiegoś takiego serca w sufizmie. To naprawdę jest bardzo, oni zresztą to też doceniam, mówią o tym otwarcie, że to jest psychoduchowe podejście. Że ja to jest koncepcja duchowa, bo ja przekracza psychologię. Ja Mhm, przekracza ludzką psychikę, nie? Że to jest po prostu świadomość, która. No i tu już można różnie i oni też starają się
nie mówić za dużo o tym, bo to jest taka sprawa bardzo osobista i też potrafi antagonizować i tak dalej, ale ważne jest, że to ja jest i to ja nie jest częścią i to ja jest w stanie być z częściami i z tego spotkania dzieje się uzdrawianie. Mhm. Mm. Też powiem ci, że w takiej swojej eksploracji Mm, mnie też bardzo pomogło tak. to, co mówisz, ta duchowość, Mm, czyli zaufanie e, mhm, wyższej sile, że to tak. jest gdzieś to, nie? Że gdzieś, że że ja nie muszę wszystkiego kontrolować, nie? Że ja nie Tak, 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 muszę. Tak, tak. no bo to jest to i że Mm, ja nie mam na wszystko wpływu. mm, I to było też dla mnie takie mega wyzwalające. E, I właśnie taka też modlitwa, i mm, tak to połączenie z tą tak, wyższą siłą, tak. to było dla mnie mega, wiesz, bo ja też przez bardzo dużo lat paliłam marihuanę. Mm, No i gdzieś tam jakby wychodząc z tego, to mi też bardzo pomogło, bo czym było tak. palenie dla mnie marihuany? Było regulacją emocjonalną, właśnie Tak. tej kontrolerki, nie? Że ja po prostu Tak. byłam spięta z kijem w dupie i ja po To, prostu jak się zajarałam, mogłam w końcu sobie tak, odpuścić, nie? tak, tak. I zaczęłam nagle, wiesz, inaczej się regulować, też właśnie odpuszczając powoli te Mm, kontrole i dzięki temu jakby w ogóle mi to odpadło, w sensie nie, wiesz, że to mm, nie na zasadzie, dobra, to ja dzisiaj już rzucam, bo to mi szkodzi, nie? tak, Tylko, tak. tylko jakby zupełnie Mhm, jakby zmieniłam, mhm, wiesz, po prostu kierunek tak. Tak, patrzenia i super, działania. super. To można by EFS-owo powiedzieć, że wiesz, że jak część zobaczyła, że ty jesteś w stanie uzyskać podobny efekt inaczej, no to może Mhm, stwierdziła, że w takim razie to nie jest potrzebne, nie? mhm, No, super, super. A tak procesowo to też fajnie się pracuje właśnie z duchem uzależnień, czyli ten duch marihuany, co on wnosi i można świadomie zaprosić tą energię bez użycia substancji, żeby zobaczyć, co to jest za jakość, co to jest za energia, której ja potrzebuję, którą potrzebuję zintegrować w moim życiu. I to taka też różnica, nie? Czyli podejście procesowe pracuje z tym duchem tego czegoś zewnętrznego, a IFS-owo no to pracuje z swoim wnętrzem, co to jest za część, która czego używa, kogo chroni. mhm, mhm, No mhm, tak, to o tej duchowości to są mocne rzeczy. Ja takie robię trochę wyjście z tej duchowej szafy mhm, od jakiegoś czasu i tak sobie myślę, tak jak te części są. Pisałem o tym ostatnio, że jak części nie zdają sobie sprawy z tego ja, to potrafią śnić i nie wiedzieć, że śnią, że w ogóle istnieją i działają na takim automacie i robią co mogą, żeby przetrwać. Dowiadują się, że istnieje ja, czyli że nie muszą tak dużo pracować, mogą się rozluźnić i mogą oddać swój ciężar i siebie prowadzeniu temu ja, czyli nam, nie? I teraz idąc właśnie ten stopień logiczny wyżej, że my też możemy oddać ten ciężar i oddać się prowadzeniu czemuś więcej. I wydaje mi się, że tak idzie w nieskończoność. I rzeczywiście to jest, myślę, kluczowe na pewnym etapie, żeby znaleźć swoją drogę do tego y, czegoś i kontakt z tym czymś. mhm, mhm. I obecność tego czegoś w swoim życiu i w codzienności, no bo jeżeli to istnieje, to musi być zawsze. Teraz też, nie? No właśnie. To by był temat na inną rozmowę. Tak. No właśnie, ale też jak pisałam do ciebie, jak ty mi pisałeś, że właśnie ta duchowość, jakbyś trochę tutaj Mm, powiedział nieco więcej, jak ta duchowość łączy tak. się z podejściem IFS, tak Mhm. nieco głębiej, oprócz tego, Jasne, co już jasne. No to powiedzieliśmy. mhm. No chyba najbardziej w tej koncepcji ja, że to ja w założeniu nie jest też osobiste. Że to ja jest, po prostu jest jako obecność i to, jeżeli to tak jest i badamy, o właśnie, możemy też tego doświadczać. To jest coś cudownego, że to nie jest teoretyczna wiedza o właściwościach świadomości, tylko bardzo konkretne, praktyczne doświadczanie tego, jak to działa nawet w takich bardzo
ekstremalnych stanach emocjonalnych, czyli możemy dotknąć czegoś, co jest zawsze i już samo to jest niezwykle istotne, ale też co się odkrywa, że ludzie doświadczają tego samego. Czyli, że na tym poziomie tego głębokiego kontaktu z tą naszą naturalną właściwością okazuje się, że nic nas nie różni. Że moje ja jest takie samo jak twoje ja, że moja otwartość, ciekawość i współczucie jest dokładnie taką samą otwartością, ciekawością i współczuciem, które ty doświadczasz. I w tym sensie można się pokusić o takie stwierdzenie, więc chyba to jest tym samym, że nie ma rozróżnienia, że ta baza jest taka sama, tylko różni się mm, zawartość, która akurat się przejawia w tym naszym doświadczeniu tej świadomości. No, więc tak, oni mówią, że to jest, że to ja jest jak cząstka, a Mhm. jednocześnie ja jest też falą, czyli jest to takie lokalne Mhm. doświadczenie tej świadomości, którego możemy doświadczyć, ale jeżeli ono jest lokalne, to również możemy założyć, że jest jakieś szersze pole, w którym to jest tym samym jak kropla i ocean, jak fala i morze. No, Mhm. nie wiem co jeszcze. W VFS-ie, bo w psychologii procesu troszkę od innej strony, psychologia procesu bardziej nawiązuje do taoizmu, do takiego, do pewnej energii, do pewnego ruchu we wszechświecie, który się przejawia również w naszym doświadczeniu i to również jest ze sobą jak najbardziej spójne, tylko rzeczywiście ten akcent jest troszkę inny. Jakby to porównać do, myślę, no, tak, do jakichś niedualnych medytacji i do taoizmu. To by było tak, że jednocześnie to nie jest ze sobą sprzeczne, tylko jakby zwraca uwagę na troszkę inny aspekt rzeczywistości, na jakąś taką całościowy ruch albo te takie głębokie doświadczenie, takie najbardziej intymnego po prostu bycia tu i teraz. Mhm. I to jest takie same dla nas wszystkich. To chyba tak, trudno się o tym mówi, wiadomo, żeby nie wpaść w jakieś banały i to są też takie tematy, gdzie ta cisza wybrzmiewa najpiękniej, czy to się najłatwiej poetycko jakoś o tym mówi, czy jakimś obrazem, albo po prostu doświadczeniem, nie? Czyli to są te momenty na terapii, kiedy po prostu pojawia się cisza i przyjęcie i to poczucie całości, albo na tańcu, kiedy się rozpływamy i znika tańczący, i jest tylko ruch i to są te momenty. Mhm. Mhm. Mm. No właśnie, myślę, że też ważne jest powiedzenie to, że to są te momenty, że to są Tak. momenty, bo takie mam wrażenie, Że- że w tym non-duality i w tej Mm. jedności, w tej, wiesz, duchowości takiej naszej Mm. różowej, to ludzie jakoś tak odpływają tak daleko, że oni już tylko tam są. Że tylko Mhm. już wszystko jesteśmy jednością i wiesz, i tak Tak, miało być, nie? Że też to jest już tak. takie przegięcie w drugą Mhm, stronę, nie? tak. Że To językiem IFS-owym, to językiem IFS-owym można by dość łatwo poczuć, że, no, że to jest po prostu strażnik, że to jest jakaś część ochronna, która używa tego do tego, żeby nie czuć jakiegoś bólu, żeby nie czuć dyskomfortu, nie? Mhm. Bo tak, no bo jeżeli to zabiera od przeżywania, jeżeli to ukróca coś, jeżeli to jest podszyte napięciem, to na pewno to nie jest ja. To na pewno to nie jest tym, bo Mhm. to na pewno nie wyklucza. Na 100% nie wyklucza. Potrafi być po prostu z tym, co jest, nie? I tak, też staram się o tym sporo pisać, o tych pułapkach. To ważne jest, to jest ważne. Jednocześnie też, żeby nie wpaść w jakieś... Też miałem taką tendencję do takiego witch huntu po prostu, a tu źle, i ty tak, i tak. To też nie jest droga, bo to niczym nie pomaga, ale, no ale warto o tym mówić, myślę, że żeby też się sprawdzać non-stop, nie? Czy to, czego doświadczam, czy to przynosi więcej otwartości i takiej korzyści też dla moich bliskich na przykład, nie? Czy ja się czuję zajebiście, jednością, a moja żona chce się rozwodzić, bo zarzuca mi, że w ogóle ją olewam. Nie? To tak sprawdzajmy, sprawdzajmy, czy to rzeczywiście jest tak, jak nam się wydaje, czy to jest jakiś super subtelny mechanizm obronny, który po prostu przejął kontrolę. I trudno jest z tego wyjść, bo na powierzchni też to potrafi dać taką iluzję naprawdę no, takiego haju, nie? Że o, już jest Mhm.
a co tam jest pod spodem, nie? No i zawsze coś się pojawi, zawsze jakaś część może się aktywować i to nie jest, ta droga, czuję, dla mnie nie jest o tym, żeby ich nie było, tylko o tym, żeby ten stosunek, żeby po prostu witać je z otwartymi ramionami, coraz szerszymi, otwartymi ramionami i po prostu już znasz ich tyle i tyle razy przeszłaś ten proces obejmowania tych kawałków, że to jak wiesz, jak twoje dziecko, no wywali się gdzieś, płacze, wyleje na siebie, nie wiem, płyn do płukania, jest takie chodź kochanie, to jest naturalne, prawda? I żeby ta naturalność również była naturalną reakcją do tego cierpienia, do tych też strażniczych reakcji, nie? Nie wiem, czy ty masz, jakich ty masz strażników. Jo, bo jestem impulsywny bardzo też przez ADHD i wtedy ta odległość jest mała, ta Mhm. między reakcją a świadomością Mhm. i wtedy rzeczywiście chyba niezbędna jest jakaś forma praktyki uważności medytacyjnej, po prostu, żeby wyćwiczyć ten mózg, żeby troszkę było więcej tej przestrzeni. Więc w tym Mhm. sensie myślę, że część ludzi po prostu no, potrzebuje to robić. Tak jak niektórzy potrzebują, nie wiem, biegać, żeby się Mhm. dobrze czuć, nie? Albo nie wiem. Mhm. Mhm. Ja też widzę, jak bardzo mi praktyka medytacji Mm, pomaga no właśnie w byciu tym świadkiem, jakby tak, też w umiejętności w ogóle w zobaczenia, że aha, że jakby tak, łapania się na tym, nie? I tak. że coś tam Aha, no robię, czy właśnie. nie wiem, coś mi się myśli, Mm, nie? Jakiś, ja mm. powiem ci, że takim moim wewnętrznym takim strażnikiem, Mm. który w ogóle zdumiałam się, że mam Tak. go, ja go nazywałam wewnętrznym Hitlerkiem. Bo on Wow. to jest to, bo to jest on, nie? To No, jest to, być taki, mm, tak. Nie, że to jest mm, właśnie ta część, nie? tak, Ta, tak, która im ścina tak, głowy tym tam, co tak. tam fruwają, nie? Tak, tak, tak. Jest coś takiego się, y, że dobrze jest czasem, możesz się spróbować z tą częścią, zapytać jej, jak ona sama o sobie chciałaby, żebyś ty mówiła. I to czasem nadanie Mhm, tej nazwy, nie, potrafi ją tak, wiesz, żeby dojść do tego sedna, co to jest za potencjał za tą częścią i tym takim uznając ją, wiesz, pokazując jej, że ona może jakby ten pełen swój potencjał realizować, nie? Ale rozumiem, bo mhm, najprawdopodobniej to inna częścią ocenia, nie? Że to inna mhm, częścią mhm. ocenia, to też jest ważne, żeby przyjąć, ale jakby dojść do sedna, no to ona na pewno chce dobrze. Czego ona chce dla ciebie dobrego? No ona chce, żeby był porządek, żeby właśnie wszystko Porządku, było tutaj porządku. tak, w porządku. Aha, no, Tak, super. tak. To I naprawdę ona chroni wiesz, e, kogo tę chroni mnie. część, tę część taką moją, Mm. która jest właśnie taka, nie taka, jak być powinna. Okej, Wiesz, to tak. taka, Mm. no. Mm. Super, to wielkie dzięki dla niego, nie? Wielkie dzięki dla No, niego, że to robi, no. tak, Mm. tak. No, no dobrze. Super, super. Dobrze. No dobrze, bardzo Ci dziękuję. Myślę, że moglibyśmy sobie jeszcze tak rozmawiać Tak, nieskończenie długo, tak. ale tak bardzo, bardzo Ci dziękuję za to też, za te Twoje treści, którymi się dzielisz na Facebooku, bo one są ważne takie do Mm. przemyślania, do refleksji. To, co mówisz, że one też dużo komentarzy gdzieś Mhm. tam powodują. Mm, I to takie właśnie powrót do siebie, Mhm. do tych wszystkich, to ukochanie tych wszystkich części Tak. naszych, bo też to, co powiedziałeś o tych wewnętrznych częściach i o tej wewnętrznej harmonii i o tych różnych dysbalansach, Mm. zobacz, można jeden do jednego też jakby do zewnątrz, czyli do tego Mhm. naszego środowiska dookoła nas, Tak. że im więcej z nas będzie takich świadomych tego, że aha, i przyjmujących też, że aha, Mm. ty też tak możesz, Tak, tak, że tak, tak, tak. y, to Mhm. wtedy To też jest, to ten jest mega świat się perspektywa. zmieni, nie? Tak, 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 tak. Pamiętać o tym, że gdy ktoś na nas się krzyczy, że to
to jest trudne, ale żeby to też nie chodzi o usprawiedliwianie, ale że to nie on, że to nie on, tylko jego część to robi i najprawdopodobniej robi to dlatego, że tam jest pod spodem inna część, która jest skrzywdzona i jest wrażliwa i to jest po prostu jedyne, co w tym momencie jego system jest w stanie zrobić. I pamiętając o tym, naprawdę można i wtedy ja wracam do swojego systemu, ja mówię swojemu strażnikowi, że to jest o tym, spokojnie, spokojnie, dobra, ja się tym zajmę. Hej, widzę, że jesteś wkurzony, coś tam. I rzeczywiście to może dużo, dużo zmienić. I pamiętać, że każdy ma to ja w sobie też i że można Mhm. jakby mówić do tego ja. Jakby przez części do tego ja i mieć z tyłu głowy to, że ja mówię do tej świadomości w tobie, pamiętając, że masz różne części, też również te zranione, że wszyscy zostaliśmy zranieni i wszyscy staramy się jakoś bronić te nasze zranienie. To potrafi ułatwić, ale znowu, strażnicy są szybcy, więc też no nie da się tego często po prostu zahamować, ale znowu, można też wziąć potem odpowiedzialność, nie? Sorry, Mhm. że powiedziałem to i to, ale poczułem się tak i tak. Biorę za to odpowiedzialność, ale jednocześnie to nie jestem ja. Mhm. Ale biorę Mhm. odpowiedzialność, bo to są moje części i być może nie zdążyłem. Nie mam tak dobrze z niej zbudowaną relacji, żeby ona tutaj nie krzyczała na ciebie, nie? Ale biorę za to odpowiedzialność, wnoszę i też ten język części, kurde, jak to się wprowadzi do relacji, to dużo zmienia. Zamiast powiedzieć, ty wkurzasz mnie strasznie coś tam, kochanie, to wiesz co, mam taką część, która ta. I w tym momencie nie jestem ja przeciwko tobie, tylko jestem ja i ty dla tej części. I możemy się Mhm. zastanowić, czego ona potrzebuje. No można by długo mówić. Z chęcią wrócę tutaj pogadać z tobą Mhm. więcej o tym, bo A i to właśnie, bo rzeczywiście. jeszcze mi przyszło jedno pytanie do Mm. głowy. Bo o ile właśnie te części, że to jest ja rozmawiająca z częściami, ale też Mhm. mówiłeś o tym, że te części pomiędzy sobą mają też relacje. Tak, jak najbardziej. Mają sojusze, mają, wiesz, mają całe tam konglomeracje, jakby części, które współpracują. Niektóre są skonfliktowane, niektóre robią to, co robią, dlatego żeby inne nie musiały. No tam jest cały system, cały zależny system i też część, no właśnie ta harmonizacja, ten cel, harmonizacja też jest po tym, że raz, relacja ja z częściami, ale też, żeby części widziały siebie i żeby części wiedziały, czuły, że są częścią czegoś większego i że każda chce dobrze. To jest często, jak jedna część dosłownie nienawidzi drugiej części, ale jak dowie się, że tamta część, którą ona nienawidzi, chroni, dlatego że w przeszłości działo się to i to i ona musiała wziąć tą rolę na siebie, wracamy do tamtej części, co nienawidzi i ona po prostu siedzi taka i głupio mi teraz. Mhm. Głupio mi teraz, nie? Chciałabym docenić tamtą. I to naprawdę potrafi dużo zmienić w psychice, jak te informacje się ujawniają. Jak wszyscy wykładają karty na stół, po prostu, nie? Gramy w otwarte karty. Wszystko na stół i czyli to też jest taka droga autentyczności i takiej prawdy, nie? Że każda część mówi swoją prawdę, ta prawda jest wyłożona, po środku jest ja, która jest w stanie to wszystko przyjąć i system się harmonizuje. Mhm. Jeszcze Mhm. właśnie chcę zobaczyć, jak to zadziała na młodym umyśle. To jest, czekam na moment, jakby to jakoś zacząć mojemu synkowi wprowadzać tą koncepcję, tylko też, no właśnie, no trzeba to przemyśleć też, żeby nie za szybko nie robić z niego jakiegoś frika, ale czuję, że to może być game changer, że to słowo dzisiaj padało kilka razy, nie? Jakby Mhm. nie tak od dziecka wiedział, że to nie ja się boję, tylko część mnie, która się boi. Wow. No właśnie, a powiedz mi, czy ta metoda, ona też jest dozwolona dla dzieci? Czy są jakieś Tak, ograniczenia, nie czy no, tak, jak to oczywiście jest? są książki, jest kilka takich książek IFS-owych do pracy z dziećmi. Ja się w ten temat aż tak super nie wgryzałem, bo z dziećmi nie pracuję, z młodzieżą taką nastoletnią, ale y, problem jest taki, że nie ma tego ja jeszcze, w sensie nie ma dostępu do tego ja, bo ten płat czołowy jest jakby niezbudowany, więc pewne są dlatego są rodzice niezbędni, że to jakby opiekun pełni rolę tego regulującego obiektu, No tak, ale trochę. tak, ale co ciekawe, to założenie też jest mocne, że nawet jeżeli, bo kiedyś tak stwierdzono, że jeżeli ktoś nie doświadczył bezpiecznego przywiązania czy zdrowych relacji jako dziecko, no to przerąbane, no to już po prostu tylko leki albo będzie
psychopatą, a to założenie jest takie, że nie, że to zawsze jest, że każdy ma do tego dostęp. Nawet jak został niewyobrażalnie skrzywdzony, to jest w środku zakopane, może przykryte, ale jest. Z dziećmi, no, poznać swój system. Są ograniczenia, wiadomo, jak dziecko się potrafi też skupić, ale sam ten koncept po prostu, nie? Że jak się boję, no to mogę powiedzieć tej części, która się boi i też dzieci mają bardzo żywą wyobraźnię, nie? Więc wiesz, jakby to może być narysowane, to takie no właśnie, ciekawe, bo być może ci przyjaciele słynni, wymyśleni dzieci to są po prostu ich części, nie? I potem się gdzieś to tak przykrywa i nie, no co ty gadasz? I też trzeba uważać, wiadomo, bo żeby nie tworzyć. To jest trudny temat tak naprawdę, no bo niektóre dzieci mogą też mieć tendencję do jakiegoś schizofrenicznego myślenia, więc z dużą uważnością, bez takiego hip hip hura, to trzeba naprawdę wszystko sprawdzać i tylko jeżeli to będzie prowadzone, ten eksperyment z no to ja zadbam o bezpieczeństwo. Jeżeli to była jakaś taka część, że naprawimy świat i no to mogłoby być nieprzytomne, ale dlatego ze swoim synkiem czekam, jeszcze obserwuję go. Te książki też gdzieś czekają u mnie na półce, żeby zgłębić. Na pewno, jeżeli są większe dzieci, takie już 9, 10, 11 lat, to można spokojnie testować i przede wszystkim na feedback patrzeć, nie? Patrzeć, jak reaguje na to. Można. Ty masz dzieci, w jakim wieku mogę zapytać? Nie mam dzieci, nie mam Okej. dzieci. Tylko wewnętrzne, całą masę. Tak, całą masę. Ja tutaj Całą mam cały masę. świat, tak. Okej. No No. dobra. To No co? dobrze. Parkujemy dzięki. tutaj. Tak, dzięki Super. Jeszcze ja z wielkie. chęcią, bo tak może, że o tym tańcu tak dużo nie wybrzmiało, to z chęcią bym powiedział stricte o samym tańcu może, bo to jest też taki moja wielka miłość. Może gdzieś next time stricte No chyba, że ruchu chcesz, czyli żeby Nie, bo taki to w ogóle było żeby tylko. tak, żeby nie wrzucać, żeby to wybrzmiało, jak ktoś No słucha, tak, żeby tam sobie to przetrawił te części. Mhm. No, bo też dużo bym z chęcią. I to też ta forma jest dla mnie, przyzwyczajam się do tego, bo ja kocham pisać, z nagrywaniem i tak dalej, mam takie części, co się wstydzą, ona jest tutaj, tutaj siedzi ze mną, towarzyszy od zawsze. To jest, dzięki bardzo za to zaproszenie, bo to jest, sam bym się nie zgłosił, wiesz. Aha. Super. Dzięki. Bardzo ci dziękuję. Dzięki. Dobra, dzięki. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego, papa. Zapraszam do komentarzy, lajkowania i subskrypcji kanału. Dziękuję za uwagę.